Siemanko! Witam wszystkich po krótkiej przerwie spowodowanej moim, nie chwaląc się, wyjazdem do Italii. I teraz musimy sobie zrobić krótkie ogłoszenia parafialne ogłoszenia. Napatrzyłem się na piękne włoskie kobiety z klasą, nie te wymalowane polskie bałagany w panterce, tylko piękne, gustownie ubrane kobiety z prawdziwego zdarzenia. I teraz na tej energii wjeżdżamy w ciągniki, jak wiadomo co, wiadomo gdzie, wiadomo po co. Już tak bez żartów, bardziej od tej wycieczki cieszy mnie to, że mamy 300 subskrybentów na kanale, jak Spartan. Teraz w momencie puszczenia tego filmu to może nawet 309, 300, no zastraszające tempo. Bardzo mnie to już tak bez szydery, bardzo mnie to cieszy i dało to wymierny efekt w postaci tego, że mamy Tour de Łódź. O co chodzi? Z YouTube'a zadzwoniło do mnie 2 klientów, do 3 klientów, jeszcze jeden pan ze mną rozmawiał. On raczej nie będzie zainteresowany, on raczej będzie sobie szukał sam, nic na siłę, coś tam mu podpowiedziałem, ile mogłem przez telefon, nie wszystko się da podpowiedzieć, no bo trzeba to zobaczyć. No nieważne, będę w Wielkopolsce. Ja jestem informatyk, nie geodeta, więc Łódź, Wieluń, to już jest Wielkopolska. Słuchajcie, za każdym razem do mnie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni z daleka, pyta się, kiedy będę i jak będę przejeżdżał, to ludzie chcą, żebym dał im odpowiedź zwrotną. Takie rzeczy się raczej nie wydarzają, bo wiadomo, że ciężko, żeby być miejscowość obok, tam w promieniu 400 km, 600, no. Czasami bywa tak, że się jest tydzień w jednym miejscu ze względu na to, że czasami ktoś przyjdzie, sąsiad, zobaczyć co tam się dzieje i jeżeli się pojawia możliwość, że ktoś robi elektrykę, no to możliwość wywołuje potrzebę i wtedy ktoś tam ma chęć naprawić, żeby mu tam ogarnąć maszynę i pocztą pantoflową jakoś się tam to toczy. Więc ja założę fanpage na Facebooku, tam będę informował, może coś na TikToka trzeba zacząć nagrywać, bo to faktycznie jakoś tam działa. Będę w Wielkopolsce, mamy czwartek, mamy dzisiaj 19 marca i będę tam poniedziałek, wtorek albo wtorek, środa. Chyba że jeszcze ktoś tam się zgłosi po drodze. Koszty dojazdu się rozbijają, to jest jedna kwestia. Druga, że jeżeli będzie więcej osób chętnych, to może się to oprzeć o jakiś hotel, co sprawia, że zamiast 4 godziny dojeżdżać, 8 godzin robić i 4 wracać, to mogę te 10-12 godzin, jeżeli mamy już tam do 20, jasno, mogę pracować. Jeżeli jest duży zakres prac, no to im więcej zrobione jednego dnia, wiadomo, że będzie taniej i tak dalej. Trochę będzie przydługawy ten wstęp, ale to chciałem te wszystkie kwestie wyjaśnić. Także bez sensu jest dzwonić i pytać się, czy będę przejeżdżał, bo ja do tej pory nie miałem żadnej reklamy. 3 lata temu miałem jeden post na Facebooku i z tego postu 2 osoby do mnie zadzwoniło teraz. Z tego postu przed 3 lat, bo miały te osoby zapisany numer. Będzie to na odcinkach. Nie wiem, może nawet w tym odcinku będzie fragment z tego któregoś tam ciągnika. Ja miałem przerwę 1,5 roku. Składałem pojazdy specjalne, to znaczy karetki. Jeżeli ktoś oddaje krew, to autobus RCK może kojarzyć taki twór. Najnowsze samochody, które były tam, bo te samochody są rozdawane takimi partiami, jest dofinansowanie, RCK dostają nowe autobusy. Byłem inżynierem projektu elektrycznego w paru takich samochodach, projektowałem sam od A do Z instalację. Także nie było mnie przez 1,5 na rynku, przez 1,5 roku na rynku, a też trochę przez ten Mercosur i tak dalej się trochę osłabiła sytuacja z rynkiem ciągników używanych, najprościej mówiąc. Dlatego zimą miałem czas, żeby wystartować z tym YouTube'em i tutaj nawet nie chodzi o tyle, znaczy wiadomo, że chodzi też o pozyskanie klientów, żeby to szło wyżej, szybciej, dalej, mocniej i tak dalej, no bo jak już prowadzę działalność i mam wszystko, nie mam tynku w mieszkaniu, ale mam auto z pełnym wyposażeniem, no to skoro postawiłem wszystko na tę jedną kartę, no to już idziemy w zaparte.
ale też chodzi o to, że czasami ludzie chcą zrobić, a po prostu nie ma kto tego zrobić i chodzi o to, żeby dotrzeć do takich osób. Będziemy być może nagrywać te osoby, które tutaj na pewno się zgodzą, te osoby na nagrywanie tych napraw z YouTube'a, z tego względu, no, że same tutaj znalazły numer. I tyle. 5 minut mamy tego wstępu, nie przedłużam, miłego oglądania, zaległego materiału, przypominam. Cześć! Siemanko, słuchajcie, jedziemy do Częstochowy, pomodlić się za obfite plony i tak dalej, i za awarię HR-ów oczywiście. Matki Boskie Azotowe już za nami. Teraz jest sezon na zdziwionych rolników podczas próby podpięcia na wiosnę maszyny. Zdziwienie następuje podczas próby podniesienia ramion w ciągnikach. I właśnie idziemy do takiego przypadku z grupy na Facebooku. Jakimś cudem pan miał numer. 2 lata temu 3 może z post jakiś tam wstawiłem, że robię takie rzeczy, jakby ktoś był zainteresowany. No i jedziemy i mało tego, pojutrze też jest taki przypadek z internetu, więc pojutrze pojedziemy do Tarnobrzega. Także super, no jedziemy, zobaczymy co tam będzie na miejscu, co tam się wydarzy. No i zaraz będziemy na miejscu. Właśnie minąłem tabliczkę, że jesteśmy w województwie śląskim, ale mam złe przeczucia, bo jest piękna pogoda, 14 stopni, można chodzić w krótkim rękawku, mam dobry humor i jak znam życie, to czegoś mi zabraknie przy tej maszynie na pewno. Nie będzie, albo będzie uwalony czujnik pozycji ramion, albo będzie cewka, która jest skopcona i ten ciągnik dzisiaj nie ruszy. No. Dojeżdżamy, jak to jest ładnie, fajnie, podoba mi się. No i dobra, jesteśmy u klienta, mamy pacjenta, na szybko sobie przyjrzałem, tam cewki są podpięte, alternator podpięty, czujnik z tyłu też jest podpięty w pozycji, on się znajduje w tej pozycji, znaczy w tym miejscu, to są kluczowe elementy. Alternator sprawdzam z tego względu, że EHR potrzebuje informacji z alternatora, że jest silnik odpalony. Tak jak widać, to jest panel, który nie ma na sobie kontrolki. Ładuje mi się instrukcja, więc chwilę możemy sobie poopowiadać. Hitchtronic boszowski EHR jest w całej grupie Fergusonów. Czy to będzie ten, czy tam stoi taki młodszy, to jest wszystko to samo. Fendy wszystkie, czy stare, czy młode. Klasy niektóre z renówkami też są na Boschu. Zetory wszystkie. To jest najpopularniejszy EHR i moim zdaniem najlepszy. I w tych Fergusonach też jest tak, że wiązka od EHR-u to jest w ogóle osobna część od ciągnika, tak? Ona ma tu aby zasilania dopięte do oryginalnej wiązki, a ta wiązka, ona sobie idzie sama sobie. Ona jest zawsze w takich pesztach, jak koszulka, no koszulka takich plastikowych po prostu. Pomierzymy sobie zasilanie, te najważniejsze funkcje, zaraz mi się załaduje tutaj schemat, ciężko z internetem i może dojdziemy, o co tu chodzi, bo ponoć po rozpławianiu coś się wydarzyło. Ja myślę, że gdzieś brakuje zasilania po prostu. Zasilania mamy pomierzone, teraz sobie zmierzymy oporność cewek i czujnika od pozycji ramion. Cyka przekaźnik tutaj, D+ dochodzi, więc on ma chęć wystartować, ale nie do końca. Boję się tylko, bo tu właściciel mówił, że gdzieś sobie jakieś prądy podawał różne. No najwyżej rozbierzemy sterownik, zobaczymy, czy coś się nie upaliło, ale zaczynamy od podstaw, czyli zasilanie, a potem oporność komponentów. Czujnik pozycji ramion w ogóle nie ma przejścia, więc musimy sprawdzić sobie teraz wiązkę, przedzwonić i zbadać czujnik tam na miejscu na dole. Uszkodzony mamy czujnik, właściciel teraz podejdzie po czujnik i powinna śmigać maszyna. Ciągnik był palony z 24 V i możliwe, że się coś takiego wydarzyło, nie? Trzeba się pilnować przy paleniu z rozruchu, bo potem jest drugi taki przypadek w tej gospodarce, gdzieś miałem telefon z młodszym ciągnikiem i też była taka sytuacja, więc dobra. Ale to nikt nie chce, żeby to gdzieś puszczać, nie? No dobra, zrobimy to, ale właśnie to jest poroniony pomysł z tymi kostkami, tak, nie? No trzeba będzie co? Zrobimy kostki tu pod spodem, pod plastikiem i tyle, w środku kabiny. I żeby było do rozpławiania, żeby było no też, właśnie, no. Bo to wiadomo, kurwa, no. Oni systematycznie co roku, co 2 lata, nie? Tu nie ma sensu wszystkich śrub dawać tutaj już. Tak. Skrzynia na motylki. No, dobra. No
Klamy Dobra. nie nakładali, bo ja my nie próbę nie zrobili. Dopiero my No. przód tył ciągnie, to jest dobrze. Dobra, to zanim przyjedzie ten czujnik, godzina czasu, to może to, no nie, to się będzie dwie. Dobra. Pośniedziałe, upalone. O, dobra. No i atakujemy. Trzeba było tutaj wyciąć. Po prostu miejsce zrobić na kostki, bo ten ciągnik, tak jak była mowa, jest rozjeżdżany raz na rok. I dajemy kości, takie jak w starszych, ale one po prostu są dużo lepsze od tych. Będą tu w kabinie, teraz schowane pod plastikiem. I co? I czekamy na części, nie? W międzyczasie nie ma pustych przelotów, łatamy. Dobra, mamy nowy czujnik, na razie leży na wierzchu, tam, o tam, nie wiem czy go będzie widać, tylko pod kluczem. Przymierzymy go bez wkładania, bo gdyby było nie tak, a one chyba mogą działać nie w tę stronę. No ładnie naprawiłem, nie pali. Wkręcamy nowy czujnik i przy tym czujniku jest bardzo ważne, on ma bardzo długi gwint. Nim się reguluje pole pracy podnośnika. Ważne jest, żeby siłownik pracował w odpowiednim zakresie. Jeżeli go ustawimy źle, to będzie tak na przykład, że dojedzie nam do dołu, siłownik będzie dalej się chciał schować, a będzie nam podnosił tylko do połowy. Z drugiej strony można przegiąć z drugą stronę, że nie będzie nam opuszczał do samego dołu, a znowu dojedzie do góry i dalej nam tutaj będzie siłownik napierał, będzie nam chciał to podnieść. Wtedy przy jakiejś ciężkiej maszynie na jakimś dołku, jeżeli ten podnośnik będzie cały czas napierał, no kiedyś w Zetorze byłem świadkiem rozerwania tego plecaka z tyłu, więc ważne jest, żeby go wyregulować tak, żeby w dolnej pozycji i maksymalnej tutaj nic nam nie prężyło, nie? Traktor nie Titi, jest doktor przy traktorze. Masz baję? Pomocnik poszedł. I co? To się tutaj upnie, nie będzie po tym śladu. Z kostek 5 zrobiło się 10, ale niestety coś za coś. Ale przede wszystkim to będzie działać. Mamy porządek pod maską. Będzie nam wszystko działało, łączyło, nic się nie będzie grzało przy okazji. No i EHR jest sprawny, ustawiamy czujnik. Zrobimy to jeszcze może jakieś halogeny, coś tam. I idziemy do następnego ciągnika na gospodarce. EHR tak. Ustawiony do samej góry na pracy, dobił już tam do góry teoretycznie, tak? I nie wolno ukręcić przewodu od czujnika, ale delikatnie można. I teraz ten czujnik będziemy wykręcać, te ramiona będą nam wstawały i wykręcamy go do momentu, aż już osiągniemy tą górną pozycję, cofniemy te setki obrotów, taki minimalny ruch sprawia już, że mamy obrót. Wykręcamy ten ciągniczek, cyk, cyk, cyk. I teraz dojdziemy do tej pozycji, która nas interesuje. O, i cofamy. I trochę sobie cofniemy z półobrotu. I dokręcamy kontrę. I jeszcze sobie zrobimy jeden ruch. To znaczy damy do samego dołu. Ramiona nam schodzą. Ramiona nam zejdą do dołu. Tak. I teraz damy sobie do samej góry. Od razu trzeba. I zobaczmy, jak się zachowa. Doszedł, stoi i nie słyszymy hydrauliki. Jest dobrze. Rzut ostatni na pobojowisko przed wyrzuceniem. O, to jest standard. To jest standard. Każdy praktycznie jeden, tak? Można tu upychać zapałki, patyczki, doginać, psiukać kontaktami, nic to nie da. Nowe wsówki i koniec. Dobra, to zrobimy ujęcie. Dobra, jest porobione, jest gotowe do założenia plastików. Żeby udało się zreanimować przycisk jeden, drugi i od lampy błyskowej. Niestety tutaj no, żaróweczka u góry, to są pierdoły, ja tu jestem na jedną dniówkę, bo jest daleko. Więc to co najgorsze, czyli tutaj bajzel jest zrobiony. Zostały tylko akcje typu rozkręcić lampy, powymieniać żarówki i znaleźć masę. Tu już sobie właściciele to ogarną we własnym zakresie. Najgorszy Saigon jest ogarnięty, HR oczywiście działa. I tutaj cóż więcej, dołożone przekaźniki 1, 2, 3, żeby odciążyć
przełączniki. One zostały, powiedzmy to, zregenerowane. Jeden kosztuje 200 zł. Na 3 już robi to jakąś tam kwotę. Brakuje nam tylko od awaryjnych przełącznika. Musi być, żeby działały kierunkowskazy i tak dalej. Ale te przekaźniki sprawią nam, że nawet gdyby się popsuły, te przełączniki zostały kupione nawet najgorszej jakości, to nie będzie opcji, żeby te nowe się kiedykolwiek wypaliły. One teraz służą tylko i wyłącznie do wysłania sygnału do tych przekaźników, a fabrycznie przepływa przez nie cały duży prąd. Także tak to wygląda. Wszystko dobrze szło do końca dnia, ale tutaj próbowaliśmy go zdiagnozować, bo coś nie pali, ale interfejs go nie czyta, nie wiem o co chodzi. W ogóle nie kręci, nie ma komunikacji z silnikiem. Dzisiaj na firmie spokój, bo prezes leci na wakacje do Włoch. Jest tylko jeden warunek. Golf musi odpalić, ale to nie problem. No, grzej. A jak? Ściółeczka. Ciśnienie 10 bar, ale tu mryga. To nic, to jest twardy silnik. Także do zobaczenia we Włoszech.